Nasz projekt będzie składał się z dwóch plików, config oraz main. Na początku zaprojektujemy sobie plik config do symulatora życia finansowego klienta, który powinien zawierać parametry klienta, takie jak kapitał startowy, koszty, pensja, tolerancja ryzyka, próg paniki, parametry rynku, czyli oczekiwany zwrot, zmienność, krachy oraz inflację, parametry zdarzeń życiowych, takich jak utrata pracy, awanse, nagłe wydatki, heurystyki decyzyjne klienta, czyli alokacje ryzyka, rebalans, bufor gotówki. Kod ma być czytelny, opisany komentarzami i łatwy do modyfikacji. Teraz już generujemy plik main, czyli chcemy, aby ChatGPT napisał nam funkcję w Pythonie, która generuje miesięczną inflację w długim horyzoncie. Założenia są następujące. Inflacja losowana powinna być rocznie. Czasem powinny występować szoki inflacyjne. Wartości są ograniczone do sensownego zakresu. Inflacja przechodzi płynnie między latami. Wynik to tablica miesięcznych wartości i chcemy, aby kod posiadał komentarze i w pełni wyjaśnioną logikę. Teraz chcemy zaprojektować generator miesięcznych zwrotów rynkowych. Wymagania to bazowy zwrot i zmienność, roczna oraz miesięczna, losowa szansa na krach w danym roku, krach rozłożony na kilka miesięcy, okres podwyższonej zmienności po krachu, lista opisów wydarzeń rynkowych na miesiąc, integracja z wcześniej napisaną inflacją. Funkcja ma zwracać zwroty, inflację oraz zdarzenia. Teraz kolej na napisanie funkcji symulującej jedno życie finansowe klienta miesiąc po miesiącu. Symulacja ma uwzględnić gotówkę i inwestycje, dochody z pracy i przychód gwarantowany, inflację kosztów i pensji, ewentualną utratę pracy, awanse i nagłe wydatki, bufor gotówki, decyzje inwestycyjne oparte na heurystykach, panikę przy dużych spadkach kapitału, rebalans portfela, bankructwo. Funkcja ta powinna zwrócić historię kapitału, listę zdarzeń oraz ścieżkę inflacji. Kolejny etap to implementacja symulacji wielu możliwych przyszłości klienta. Dla każdego scenariusza chcemy uruchomić symulację jednego życia, zapisać historię kapitału, zapisać wydarzenia, obliczyć skumulowaną inflację, a na końcu wyrównać długość scenariuszy, które posłużą do przygotowania statystyk. Czyli chodzi tutaj o usunięcie scenariuszy, które skończyły się bankructwem i po zatrzymaniu symulatora dla danego scenariusza w tablicach mają nany. Na podstawie wyników wielu scenariuszy następnie obliczamy medianę i średnią kapitału końcowego, najgorsze i najlepsze 10%, prawdopodobieństwo bankructwa, próg wolności finansowej zależny od inflacji, odsetek scenariuszy, w których klient osiąga wolność finansową i oczywiście chcemy, aby kod był odporny na występowanie nanów w naszych scenariuszach. Kolejny etap to przygotowanie zestawu wizualizacji do symulacji, a mianowicie histogramu kapitału końcowego. Ma to być histogram logarytmiczny, boxplot wyników, wykres wszystkich scenariuszy posortowanych rosnąco, heatmapę ewolucji kapitału w czasie, kilka wybranych ścieżek kapitału i chcemy, aby te wykresy były zapisywane do plików PNG. Dodatkowo prosimy czata, aby wygenerował czytelny wydruk profilu ryzyka, progu paniki, bufora gotówki, rebalansu, dochodu gwarantowanego. Ma to wyglądać jak podsumowanie decyzji życiowych klienta. I ostatecznie chcemy wydrukować miesiąc po miesiącu wydarzenia z jednego wybranego scenariusza, tak aby dało się przeczytać jedno konkretne życie klienta, jego decyzje, rynek oraz zdarzenia losowe. Nasz kod podzieliłem na dwa pliki. Pierwszym z nich jest config.
którym mamy podstawowe parametry naszej symulacji. Zakładamy symulację 100 000 różnych żyć. Nasz horyzont inwestycyjny to 40 lat, gdyż zakładamy, że nasze decyzje finansowe będą miały sens w kontekście właśnie takiego czasu. W momencie, gdy nie inwestujemy, nasz kapitał rocznie zyskuje 1,5%, czyli mniej więcej tyle, ile mamy na trzymaniu kapitału na rachunku oszczędnościowym. Jeżeli w trakcie naszego życia 3 miesiące będziemy na debecie gotówkowym, to przyjmujemy, że zbankrutowaliśmy, czyli to jest scenariusz, którego chcemy uniknąć. Tutaj mamy parametry, które reprezentują naszego klienta. Zakładamy, że jest nim klient w wieku 35 lat, który posiada kapitał początkowy 30 000 złotych, miesięcznie zarabia 10 000, a jego stałe koszty życia to 9 000 złotych, czyli nasz klient jest w stanie miesięcznie odłożyć 1000 złotych. Tolerancja ryzyka oznacza, jak bardzo chcesz spać spokojnie. Zakładamy tutaj, że ryzyko nie jest w rynku, tylko w tym, jak reagujesz, gdy coś idzie nie tak. Reprezentuje to pewien kontekst psychologiczny klienta. Ktoś ostrożny będzie miał tolerancję ryzyka na poziomie np. 0,3. Zbalansowana tolerancja to około 0,6, natomiast agresywna to 0,9. My ustawiamy tą wartość pomiędzy użytkownikiem zbalansowanym a agresywnym. Należy tutaj pamiętać, że wyższe ryzyko nie zawsze jest lepiej, a niższe ryzyko nie zawsze jest bezpiecznie. Kolejna decyzja, jaką sterujemy, to moment, w którym mówimy dość. Jest to jeden z najmocniejszych emocjonalnie parametrów. Ten parametr mówi nam, przy jakiej stracie zmieniamy zachowanie. Warto tutaj podkreślić, że panika nie zawsze oznacza błąd inwestora. Panika jest pewną strategią, często nieświadomą. Pamiętajmy tutaj, że to nie rynek nam niszczy wyniki, tylko nasze reakcje na niego. W kolejnym kroku decydujemy, ile miesięcy potrzebujemy mieć zapewnionych w gotówce jako nasz bufor bezpieczeństwa, po ilu latach przechodzimy na emeryturę i gdybyśmy przeszli dzisiaj, jaki byłby nasz wówczas miesięczny dochód. Kolejny zbiór parametrów modeluje nam sytuacje, które mogą wpłynąć na zyski lub straty w naszym życiu. Tutaj mamy jakby takie 3 warstwy. To, co po prostu się wydarza, czyli zdarzenia życiowe, to, czego nie kontrolujesz, czyli rynek, ale musisz w nim jakoś przetrwać, i heurystyka, czyli decyzje, które podejmujesz. Możesz mieć swój plan, strategię i cele, ale życie i tak wrzuci swoje scenariusze, na przykład utrata pracy. Większość ludzi nie bankrutuje przez złą inwestycję, tylko przez fakt, że w złym momencie traci dochód. Tutaj zakładamy, że ryzyko utraty pracy jest na poziomie 5% rocznie, a czas, kiedy będziemy bez dochodu, to od 3 do 12 miesięcy. Awans. Prawdopodobieństwo awansu mamy 6% rocznie, natomiast awans powoduje nam wzrost dochodów od 5 do 25%. Awans często wpływa na podniesienie kosztów życia. I tu zakładamy, że jeżeli dostaniemy jakąś podwyżkę, to 40% tej podwyżki przesuniemy na podniesienie naszego stylu życia. Tutaj chciałbym zauważyć, że często prawdziwym ryzykiem nie jest zmienność portfela, a niespodziewane rachunki. Może się okazać, że przez kilka miesięcy pojawią nam się jakieś nagłe wydatki, które tutaj zwiększą nam koszty od 10 do 60% w przedziale od 2 do 8 miesięcy. I tu chciałbym podkreślić, że te zdarzenia to nie są prognozy naszego życia, tylko to są testy odporności naszej strategii. Rynek to zespół parametrów, które są niezależne od naszego kapitału,
od naszych inwestycji, chyba że byłyby one naprawdę duże. Cechuje się on kilkoma parametrami. Pierwszym z nich jest średnia stopa zwrotu na poziomie 6%. Jest to pewna stopa zwrotu teoretyczna, bo tak naprawdę będzie ona oscylować plus minus 18%. Czasem na rynku pojawi się krach, wówczas nasze inwestycje mogą stracić od 25 do 55%. I tutaj reakcją naszą będzie nasz próg straty oraz tolerancja ryzyka, którą ustaliliśmy wcześniej. Najcichszym naszym przeciwnikiem jest inflacja. To jest taki mechanizm, który nie zabiera wszystkiego naraz, tylko codziennie po trochu. Zakładamy, że będzie ona średnio na poziomie 2,5%, natomiast może oscylować od 1, a czasem nawet do 15%, przy czym ta najwyższa inflacja będzie miała prawdopodobieństwo 5%. W tym punkcie definiujemy nasze zachowania. Na początku określamy, jak bardzo inwestujemy, czyli ile procent naszego kapitału chcemy trzymać w inwestycjach, a ile w gotówce, czy w innych bezpiecznych aktywach. Następnie określamy, co robimy, gdy zaczynamy tracić na inwestycjach. Czyli na przykład, gdy stracimy 30% inwestycji, wówczas zmniejszymy podział naszego kapitału na 35% inwestujemy, reszta trzymamy w bezpiecznych aktywach. Rebalans to porządkowanie naszego portfela. Nasze inwestycje mogą wpływać na to, że procent naszego kapitału będzie się zmieniał wraz z tym, jak kapitał będzie rósł lub spadał. Co 12 miesięcy będziemy porządkować nasz portfel, aby zachować proporcje inwestycji do gotówki. Ostatni parametr informuje nas, czy udało nam się uzyskać kapitał, który zapewni nam wolność finansową.